Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj kontynuujemy naszą rozmowę, jaką mamy na temat serialu Wikingowie z naszym gościem Kubą Ostromęckim. Zapraszamy. Jest też trochę inne przedstawienie etosu i sposobu zachowania i wojaczki u pogan. Co uwaga, też słowo poganin jest raczej słowem bardzo pejoratywnym, tak? Wymyślonym przez chrześcijan na zasadzie bluźnierca, bałwochwalca, ale załóżmy, tak, wyznających tą dawną wiarę skandynawską, a chrześcijanami. I teraz pytanie jest takie, bo z tego co ja wiem, no to mentalność w tamtych czasach chrześcijańskiego wojownika, jakkolwiek już trochę inna, tak mimo wszystko jednak był to dalej taki nieokrzesany, często barbarzyńca. W ogóle cały etos rycerski, który zaczął się wykształcać powoli właśnie w X-XI wieku, to nie był, czy nawet pisane eposy rycerskie też w tamtych czasach już powoli, one nie opisywały stanu faktycznego. One miały służyć jako podręcznik do nauki, żeby tego barbarzyńcę ucywilizować. Na zasadzie, tak, na zasadzie to nie tak masz się zachować, stary. Tak. Zobacz, jak Roland się zachowuje. Tak. Taki bądź, nie? Ale Roland też się, cała pieśń o Rolandzie to jest pieśń o biciu się, prawda? Tak. No i teraz uwaga, pierwsze spotkanie Wikingów na plaży Northumbrii czy innego Wessexu. Właśnie, bo oni są bardzo inaczej się ich przedstawia. Tak, lądują Wikingowie, idzie jakiś patrol tych drużynników jakiegoś fyrdu anglosaskiego i oni się zachowują, ci Anglosasi, jak skończone fajtłapy, żeby nie powiedzieć gorzej. Oni są przerażeni widokiem Wikingów, a są uzbrojeni. Wiking podchodzi, zrywa chrześcijaninowi krzyż, tamten stoi i przeprasza go za to, że żyje. Mówi, a my jesteśmy od handlowania, peace and love, tak? Prawie coś takiego dochodzi. Jest to kompletna bzdura. Jeszcze kolejna sprawa. Chrześcijanie w tym serialu, jak zwyciężają, to albo dlatego zwyciężają, że są na pozycji takiej lepszej jakiejś umocnieniu i z tego umocnienia rażą Wikingów, albo są dowodzeni przez byłego Wikinga, Rollo na przykład, to jest druga opcja, albo zaczynają górować taktycznie. Natomiast przez cały serial Wikingowie górują w walce indywidualnej. Biją lepiej, agresywniej, tacy są techniczni, tak? A tam ci chrześcijanie jacyś tacy bardziej ospali, nie? Co jeden dowód na to, że to jest absolutna nieprawda. Zobaczmy 100 lat później pierwsza wyprawa krzyżowa, jak sobie ci właśnie nieogarnięci chrześcijanie poradzili. Otóż to, że całkiem nieźle. Otóż to. Bitew, bojów spotkaniowych było mnóstwo w tym czasie. Wikingowie potrafili zebrać w ciry i nie dlatego, że przez przypadek jakiś, czy oblężenie im się nie udało, ale normalnie w polu 100 na 100 byli pokonywani przez Irlandczyków na przykład, tak? Obdratusów podobnież. Więc to jest kompletne nieporozumienie, przedstawienie, jakkolwiek byśmy byli chrześcijanami czy nie, to jest nieistotne w tej chwili, tak? Ale bzdurą jest przekazywanie ich jako fight łap i ludzi, którzy tylko dlatego, że mają budowlę z kamienia i wyznają religię, która z zasady ma być pokojowa, w boju radzą sobie takim spotkaniowym 1 na 1 gorzej niż Wikingowie. Uwaga! Terror, jaki zasiali Wikingowie w Europie, nie wynikał z wyższości indywidualnej przeciętnego Wikinga, bo on miał lepiej robić mieczem, bo dłużej trenował. Tak? Jest to bzdura. On wynikał z wyższości strategicznej i operacyjnej, czasami rzadziej taktycznej, ale głównie strategicznej i operacyjnej. Co to znaczy? To znaczy, że Wikingowie przybywali, robili swoje, czyli dokonywali łupiestwa i odskakiwali, przemieszczali się bardzo szybko, przemieszczali się nocą. Dyscyplina w tym wojsku była gigantyczna, bo raz obrany wódz, raz obranego wodza się słuchamy, tak? W czasie wypraw nie było tam anarchii feudalnej, natomiast państwo Karolingów, królestwa anglosaskie, to była jedna wielka anarchia. Tak? One były skłócone ze sobą, upadek władzy centralnej. I to Wikingowie wykorzystali. Oni byli wyżsi strategicznie, natomiast nie można powiedzieć, żeby oni byli indywidualnie wyżsi, tak jak to lepsi, tak jak to pokazuje film. Kolejna sprawa, którą ja też tutaj obserwuję w serialu, co jest to, co zawsze mnie to bawi, że
kostiumolodzy i eksperci od tego, co się ładnie nazywa w świecie filmu po angielsku production design, czyli cały ten budowanie świata wokół, bardzo często chcą się wykazać kreatywnością i zrobić robotę na zasadzie tak jeszcze nie było, zróbmy to inaczej, to będzie zabawnie i ludzie będą chcieli oglądać, aniżeli starać się odwzorować wszystko, jak to wyglądało. No, mamy epoki dużo lepiej udokumentowane niż epoka Wikingów, jeśli chodzi o detale i stroje, ale tu też jest całkiem nieźle udokumentowane i coś wiemy na temat, jak te stroje wyglądały. To nie będę robił wykładu, bo są ludzie, specjaliści od wczesnego średniowiecza, którzy wiedzą to 100 razy lepiej, więc po prostu... Co do nitki i co do broszki. Nie, tak, dokładnie tak. Natomiast niestety stroje w serialu, co jest najśmieszniejsze, w dużej mierze są często fantazją na temat, a im dalej w tle, co często chyba mam wrażenie wykorzystali rekonstruktorów, to są ubrani bardzo fajnie. A ci główni bohaterowie, no to wyglądają, kurde, motocykliści. Tak, dokładnie. Ale na przykład, co ciekawe, oni się malują oczy. Czy oni się malowali? Tak, to jest ciekawe. chrześcijanie zadziwieni tym faktem w Danii, w osadach kupieckich stwierdzili, że rzeczywiście taka rzecz miała miejsce. Czyli to tatuaże też jak najbardziej. Natomiast co ciekawe, to są te fryzury, prawda? To są, to są metalowcy, tak? No, niestety, tak, ale to nie... Przypomina się Robin Hood, Robin of Sherwood. Tak. Jak to powiedział kiedyś To z kolega. grzywką jeszcze. Z grzywką, tak. Dziwnym trafem wszyscy pozytywni bohaterowie mają długie włosy i obcisłe spodnie, Tak jest, nie? dokładnie, tak. Uwaga, stroje są fantazją na temat i najlepsze jest to, że pani, która była odpowiedzialna za przygotowanie strojów w tym serialu, wypowiedziała się w następujący sposób. Nie chcemy, żeby to byli wikingowie z Gry o Tron. Wyszli wikingowie z Gry o Tron. Tak, ze swoimi czarnymi skórzanymi spodniami, tak, kaftanami jakimiś. Jak przyjrzysz się, to te niektóre kaftany skórzane mają jeszcze dodatkowo nałożoną kolejną warstwę takich ornamentów skórzanych. Tak. To fajnie wygląda przed kamerą. Świetnie, generalnie. tak. Wszystkie te Na materiały, teledysku by wyglądało znakomicie, Super, tak? Ale wikingowie ubrali się przede wszystkim bardziej kolorowo, tak? No, znaczy, oni dużo lnu, Tak, dużo wełny, bo Tak, ciepło, tak, tak. No, futra, tak, wiadomo. Ale co jest na przykład ciekawe a propos fryzur, to jest taki, że jak wiadomo, jak jest film o średniowieczu, wszyscy muszą być brudni, ubłoceni, ubabrani i tak dalej. A co ciekawe, w osadach skandynawskich znajduje się rekordowe wręcz ilości przyborów do higieny osobistej, szczoteczki do paznokci, grzebyczki, tego typu Oczywiście. rzeczy. Do tego stopnia, że jak powstało Danelaw, czyli terytorium duńskie. Kobiety wolały W Anglii. Tak. To kobiety, to pisał mnich jeden, że ci Normanowie, czyli mężczyźni z północy, kąpią się raz dziennie i pielęgnują swoje długie włosy i je czeszą i tego to grzesznego obyczaju używają do uwodzenia miejscowych kobiet. Tak. Także panowie, myjcie się, działa. A najlepsze jest to, że kupiec arabski z kolei, jak obserwował Waregów na Rusi, płynących na Morze Czarne, to stwierdził, że większych brudasów nie widział. No ale to był muzułmanin, tak? Tak, Oni, inne zasady higieny zupełnie wtedy. Poza tym to była cywilizacja wtedy kwitnąca, co by nie powiedzieć, tak? Uwaga, jeszcze jedna sprawa, bo a propos, bo ty powiedziałeś o tych przystojnych wikingach i kobiety lgną i to się też, tu się wiąże z tymi wojowniczkami. Przypomniało mi się pewne źródło, coś takiego jak roczniki fuldajskie. Roczniki fuldajskie opisywały najazdy wikingów, głównie Duńczyków na państwa karolińskie i nie omieszkały napisać czegoś takiego, że po jednej z bitew z wikingami znaleziono poległych wikingów, mężów, cytuję, tak pięknych i tak rosłych, jakich nigdy nie spotykano na tych ziemiach. Tak? O co chodzi? No, chodzi o to, że chrześcijański kronikarz widział szczegóły, tak? Widział różnicę między tymi wikingami a ludem, wśród którego mieszkał, więc gdyby spotkał tam również kobiety na przykład, wojowniczki, też nie omieszkałby tego opisać. To jest bardzo istotne. Za każdym razem, kiedy Grecy, Rzymianie, Żydzi, chrześcijanie spotykali walczące kobiety, nie omieszkali tego opisać, dlatego że to było dla nich niezwykłe. No tak, zdecydowanie. I wracając do Rostolonu, taką niezwykłość mamy w relacji z tej bitwy. Natomiast nie znajdujemy takich relacji
z bitew toczących się w Irlandii, czy w państwach anglosaskich, czy w państwie Karola Wielkiego. Nie ma tam żadnych tarczowniczek, tak? A jeżeli już też właśnie wracając do też chrześcijan, hrabia Odo. Kto to był i kim on był jak Uwaga. przedstawienie w serialu odwzorowuje? Zadam ci pytanie. Bez czego nie może się obyć francuski szlachcic zabierający się do seksu? Stereotypowo. Co musi mieć w ręku? Znaczy mówimy o jakim okresie historycznym? Jakimkolwiek. Page musi mieć. Tak? To ten Marquis de Sade zwłaszcza musi mieć page. I co? I oczywiście jest. Jest Odo, hrabia Paryża i nie ma zbliżenia bez chłosty. Tak? On chłoszcze, sam jest chłostany, ma cały wieszak z pejczami, tak? Takie bardziej bolesne, mniej bolesne, średnio, takie łaskoczące bardziej. No to są albo te tortury bardziej brutalne. średniowieczne, o których jest Nie, on robi na przyjemność. I sam lubi też zadawać ten ból i sam lubi też być chłostany przez niewiastę. Jest to kompletna bzdura. Gdyby to była komedia, jakieś granie na stereotypach, to byśmy źle leżeli i kwiczeli, no bo przecież Francuz musi być degeneratem, nie? Tak? Czy też degeneratem albo zboczeńcem, zależy jak patrzeć, czy po prostu fajnym chłopakiem lubiącym się zabawić troszeczkę inaczej niż wszyscy, tacy bardziej postępowy. Tak? Odo to był bohater, tak? To był hrabia, który obronił Paryż przed Wikingami. Tak? W latach 80. to było drugie oblężenie Paryża. On stracił rękę, kazał sobie dorobić sztuczną. I nie ma w tej postaci jakiejś krzty, jakiegoś elementu takiej dewiacji. Tak? Przynajmniej nic o tym nie wiemy. Nic o tym nie wiemy. Dlaczego reżyser akurat z Oda zrobił takiego gościa? Nie wiem, czy nie lubi Francuzów, chciał im dopiec, pośmiać się. A może był to element właśnie takiego szyderstwa ze strony chrześcijańskiej, że ten chrześcijanin zawsze się musi okazać w tym serialu albo... Taki świątobliwy pacza za jakieś świństwo tak robi jest. łóżko, Albo nie? świntuch, tak? Albo zboczeniec, albo zdrajca, albo tchórz, tak? Tam nie ma nikogo, kto by dorównywał honorem, siłą Wikingom, tak? Więc skoro Odo jest taki zwycięski, to zróbmy z niego, dajmy mu takie spicy, tak jest, zróbmy z niego Marquisa de Sade, tak? Dobra, a jeżeli macie ochotę przeczytać więcej, czy to o serialu Wikingowie, czy też o innych filmach, które znamy, lubimy, to polecamy książkę Skręcona historia, gdzie napisane jest więcej, napisane jest jeszcze wnikliwie, jest więcej anegdot związanych z tego typu produkcjami. A co? A nam pozostaje się w takim razie już powoli pożegnać na tą chwilę i widzimy się niedługo znowu. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej!